Pokażę Wam tutaj pierwszą furę, którą będziemy mieli do ogarnięcia. Będzie to coś naprawdę grubego. Będzie to Lamborghini Urus. Słuchajcie, chciałbym komisyjnie Wam pokazać, jak mniej więcej wygląda filtr powietrza po 4 latach. Dla alergików jak najbardziej idealny filterek. Ale mnie zmęczył skubaniec. Nic tu nie idzie tak jak powinno. No powiem Wam, że masakra. Cześć siemaneczko, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj mamy do zrobienia dwie fury. Dzisiejszy odcinek będzie taki troszeczkę luźny. Pokażę Wam tutaj pierwszą furę, którą będziemy mieli do ogarnięcia. Będzie to coś naprawdę grubego. Będzie to Lamborghini Urus. Jest to specjalne zlecenie, specjalne zamówienie gościa, który pełni w moim życiu bardzo ważną rolę. Jest to fura mojego syna. Zobaczcie, Lamborghini Urus. Coś tu się dzieje z tylnym zawieszeniem. Także sobie to ogarniemy. Sprawa oczywiście priorytetowa. A w międzyczasie słuchajcie, BMW X3 2-litrowy dieselek. No, powiem Wam, jest tam co robić. Będzie co robić. Ja tak wstępnie mam już powiedzmy zdiagnozowane to auto. Zobaczcie, ile tutaj gratów leży. To wszystko to jest do BMW. No oprócz tych tutaj tarcz i klocków, bo to są do mojego Audi. Czekają oczywiście, szef w podartych butach chodzi. Także tak, w BMW-czce zawieszenie, przód, tył, z przodu jakieś wahacze, z tyłu amortyzatory, coś tam jeszcze, nie pamiętam. Na pewno, no jeszcze pokażę Wam furę. No, także taka strójeczka, a z przodu, tak, z przodu wahacze, jakieś tam pierdoły, z tyłu amortyzatory. No i co? No i jeszcze mam taką małą zagwozdkę. Zobaczcie, pali się. Czekajcie, teraz będzie się paliło. Nie, ale zaraz się zapali. Pali się tutaj kontrolka odciśnienia w ogumieniu na czerwono. Także będziemy sobie musieli to jeszcze sprawdzić. Ja mówię tylko tak go wstępnie po prostu sobie przejrzałem. O, zobaczcie, już się zapaliły nam błędy związane z ABS-em. Także jeżeli sobie, to oczywiście jest X-Drive 4x4. No, także zobaczymy, czy uda się wszystko ogarnąć. Na pewno zaczniemy sobie od wymiany oleju, bo tutaj jak już widzieliście wcześniej, powiedzmy w shorcie, którego wrzuciłem, no to auto ma przejechane na oleju, no to jest taki naprawdę bardzo długi long life. Auto ma przejechane 30 chyba, z tego co pamiętam, 4000 km i od 4 lat, czekajcie, sobie założę pasy, i od 4 lat olej nie był w ogóle zmieniany. Także już najwyższa pora na olej. Dobra, słuchajcie, przejedziemy się, rozgrzejemy sobie przy okazji olej. No, tutaj dupą to strasznie rzuca. No i wali mocno wali przednie zawieszenie, tylne. Także sobie zaraz jak wrócimy na warsztat, wszystko Wam po kolei pokażę. Także mówię, zrobimy sobie taki luźny odcineczek, bez jakiejś tam większej spiny. Także życzę Wam miłego oglądania. No dobrze, BMK jest na stanowisku, także co, bierzemy się za robotę. Dzisiaj skupimy się jedynie na oleju, filtrach.
i na zawieszeniu przód, tył. Także wahacze, amorki, jakieś stworzenie prawdopodobnie. Dobra, no to co? Bierzemy się do roboty. Dobrze, więc słuchajcie, w pierwszej kolejności zaczniemy sobie od serwisu olejowego. Mamy ciepły, rozgrzany silnik, więc spuścimy sobie olej i wymienimy sobie wszystkie filterki. Dobra, będę musiał sobie pod spodem zdjąć płytę spod silnika. W sumie ona nie będzie mi jakoś tam przeszkadzała przy wymianie oleju, ale zdejmiemy sobie ją od razu. Przy wymianie przedniego zawieszenia, przednich wahaczy, no, będzie nam troszeczkę przeszkadzała. Także zaczynam od spuszczenia oliwki.
Dobrze, słuchajcie, chciałbym komisyjnie Wam pokazać, jak mniej więcej wygląda filtr powietrza w BMW X3 dwulitrowym dieslu po 4 latach. Zobaczcie. Ciekawe, czy coś tu będzie miało swoje gniazdo, bo powiem Wam, że często w tych filtrach się spotykam, że jakimś cudem gdzieś jakieś gryzonie potrafią sobie zrobić nawet gniazdo tu w okolicy tego filtra pod obudową. No powiem Wam, że jest syf straszny. Zobaczcie, co tu się dzieje. Masakra. Masakra. No, także słuchajcie, naprawdę częściej niż 4 lata, co 15 000 maksymalnie sobie wymieniajcie olej, filtry, żadne long life'y. To naprawdę nie jest za dobre i dla zdrowe dla żadnego silnika. No chyba, że w ciężarówkach, no to wiadomo, tam są inne normy, ale w autach osobowych naprawdę 10-15 tysięcy. No ja tu sobie jeszcze zajrzę, słuchajcie, do odmy, bo teraz już właśnie tu nie wiem, czy tu już jest chyba zrobiony separator, ale na wszelki wypadek sobie zajrzę jeszcze tutaj do odmy. Zobaczymy w jakim stanie, jak to tam wygląda. No dobra, słuchajcie, to co? Działamy dalej. No, także teraz musimy sobie to porządnie odkurzyć, wyczyścić. Przed oczywiście zamontowaniem nowego filterka. No, różnica jest, co? Jest różnica. Dobra. Ja sobie biorę odkurzacz i sobie to jakoś ogarniemy. To słuchajcie, jest filtr kabinowy. Zobaczcie. Przypuszczam, że jak tutaj by polać wodą, zostawić to na słoneczku tak z 2-3 dni, to na pewno coś by tu nam wykiełkowało. Także słuchajcie, naprawdę dla alergików jak najbardziej idealny filterek.
No dobra, jak widzieliście, pierwszy etap tej nierównej walki mamy za sobą. Jeszcze muszę tu pogasić światełka. No filterki, jak widać, po 4 latach to rzeczywiście pozostawiają dużo do życzenia. Kabinowy, tak jak wam pokazywałem, powietrza to już nawet nie mówię. Nie chcę się tutaj rozcinać tego paliwa, nie mam na to czasu, ale możecie się domyślić, co tam w środku jest. I teraz tak, po wymianie filtra paliwa pamiętajcie sobie o jednej rzeczy, że nie próbujcie od razu odpalać auta, tylko tak, kilka razy sobie przekręćcie stacyjkę, a to po to, żeby po prostu przy przekręceniu zapłonu, żeby po prostu pompka elektryczna zdążyła zbudować ciśnienie, czyli przepompować paliwo przez nowy filtr paliwa, przypominam, pusty filtr paliwa. No, także zrobimy sobie to. Słychać, jak tam pompka się zaczyna uruchamiać. Słychać, ona schodzi dosłownie kilka sekund. Dlatego trzeba, mówię, tą jakby procedurę powtórzyć kilka razy. Będziemy słyszeć, jak coraz krócej będzie się ta pompka włączała. Można oczywiście również zainicjować pompę komputerem, testerem diagnostycznym, ale szybciej tutaj jest ze stacyjki. Ostatni raz, wydaje mi się, że już powinno być ok. Dobra, spróbujemy sobie teraz odpalić. No jak widać, odpalił od strzała. W momencie, gdybyśmy chcieli odpalić od razu auto na suchym filtrze, no to wiadomo, że on by pewnie odpalił na chwilę dosłownie tyle, ile gdzieś tam miał paliwa w przewodach i za chwilę dosłownie by zgasł, o ile w ogóle by odpalił. No i musielibyśmy bardzo, bardzo długo kręcić. No, także jest ok. Dobra, także tak, jak już mamy odpalone sobie auto, od razu możemy sobie sprawdzić poziom oleju, czy nie trzeba uzupełnić. Tutaj na pewno trzeba będzie jeszcze troszeczkę uzupełnić. No i w sumie, jeżeli chodzi o serwis olejowy, to by było tyle. Mieliście to wszystko w takim ekspresowym tempie pokazane. No, także jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem, bo mówię tu już w ferworze walki. Miałem jeszcze zajrzeć do Odmy. Także zajrzymy sobie też, ale to już jutro sobie zrobimy, jak będziemy sobie walczyć z zawieszeniem, albo może już na sam koniec sobie zajrzymy do tej Odmy. No, także zobaczymy, bo no właśnie jestem pewien, czy tam już jest założony separator, czy jeszcze jest stary typ założony, chociaż tu już chyba był nowy. No ale nic, sprawdzimy, skontrolujemy. No to dobra, no to tyle na dzień dzisiejszy, a jutro od rana startujemy sobie z zawieszeniem. Zawieszenie, wahacze, amortyzatory, jakieś tam stworznie. Co tam jeszcze było? No jest trochę rzeczy. Z amortyzatorami pewnie będzie trochę zabawy, bo trzeba będzie rozebrać tam środek, boczki. No szkoda, że tutaj akurat nie rozwiązali tego w ten sposób, że od nadkola, powiedzmy, przykładowo 2 śruby, tak jak w wielu innych autach. No ale nic, będzie co kręcić. Dobra. No więc tak, słuchajcie, mamy nowy dzionek. Wczoraj zrobiliśmy oleje, filtry, jakieś tam pierdółki. Zostało mi tylko jeszcze wrzucić przebiegówkę pod maskę. Musimy sobie skasować serwis olejowy. To już sobie zrobię na sam koniec, jak będę podłączał komputer. I co jeszcze? No i na sam koniec sobie zajrzymy jeszcze tutaj
do tej odmy. No a teraz bierzemy się za zawieszenie, przód i tył, wahacze, amory. Roboty mamy tyle dzisiaj. Dobra, działamy. Słuchajcie, robotę przy zawieszeniu zaczniemy sobie od tylnych amortyzatorów. Zobaczcie, tutaj amorki są już wylane. Najbardziej wali tutaj lewa strona. Zobaczcie, tutaj amortyzator w ogóle już nic kompletnie nie trzyma, nic. Zero. Zresztą on też jak jest tłoczysko wchodzi tutaj w amortyzator, w cylinder. Tak o wszystko chodzi, także stuka to niemiłosiernie. Z drugiej strony jest minimalnie lepiej. Jak już Wam pokazuję. Tutaj amortyzator jeszcze jest suchy. No, zobaczcie, tutaj coś tam jeszcze trzyma, nie? No ale wiadomo, że wymieniamy oba. Tutaj niestety, żeby dojść do tylnych amortyzatorów, to musimy sobie przedrzeć się. Słuchajcie, przez tutaj boczki. Musimy sobie zdemontować tutaj to. Już tu drzewo wozi tym autem. Musimy sobie zdemontować te boczki. Umocowanie mamy gdzieś mniej więcej na tej tutaj wysokości, w tym miejscu. Także będzie trochę chwila demontażu. Na pewno będziemy sobie musieli poskładać kanapy. No, będzie troszeczkę roboty, także co, no dobra, nie tracimy czasu, działamy. Słuchajcie, tym pięknym sposobem po rozebraniu tej całego poszycia bocznego dopiero mogliśmy się dostać do tutaj górnego mocowania amortyzatora. Zobaczcie, to jest tutaj. Także tutaj sobie odkręcamy 3 śrubeczki, znaczy w zasadzie nakrętki. 3 nakrętki na klucz 13. No i tak to wygląda, nie? Także chwila rozbierania jest, trzeba tutaj, mówię, jeden plastik zachodzi na drugi i mówię, trzeba milion rzeczy się narozkręcać, żeby po prostu się dostać tutaj do tego górnego mocowania. Dobra, teraz co? Odkręcimy sobie, poluzujemy sobie, odkręcimy sobie dolną śrubę, tą centralną dolnego oczka amortyzatora. I jak już tam będziemy mieli to opuszczone, to sobie wtedy dopiero tutaj odkręcimy te trzy nakrętki i wyciągniemy sobie amortyzator z mocowania z kielicha. Słuchajcie, teraz tak, przy okazji wymiany amortyzatorów, jakie by to amortyzatory nie były, przednie, tylne, nieważne.
Słuchajcie, jest jedna zasada. Nowe amortyzatory zawsze, ale to zawsze obowiązkowo trzeba przepompować. Co to oznacza? Oznacza to, że amortyzator po wyciągnięciu z pudełka musimy po prostu wcisnąć jego tłoczysko do końca, maksymalnie do końca, pozwolić mu wyjść. Chyba że jest to typowy olejowy, no to będziemy musieli po prostu go jakby wyciągnąć. Tutaj jeżeli jest powiedzmy gazowo-olejowy, no to on sobie sam wyjdzie. I tą operację musimy powtórzyć kilkanaście, ja w zasadzie do 20 razy powtarzam taką operację. Po co to się robi? Słuchajcie, jest tak, jeżeli amortyzator powiedzmy jest nowy, no wiadomo, on jest składowany, magazynowany w różnej pozycji. Do góry nogami, pionowo, poziomo, z reguły poziomo. Naturalna pozycja pracy amortyzatora no to jest pionowa. I w tym momencie, jeżeli powiedzmy sobie w magazynie gdzieś tam, no mówię, się obraca w różnych kierunkach i często gdzieś powiedzmy leży na poziomo, ten olej, który jest tutaj w środku, on potrafi gdzieś tak się po prostu poukładać, tak się przelać tu w tych komorach, że może się okazać, że po wyciągnięciu i po zamontowaniu takiego prosto z pudełka amortyzatora, on na przykład będzie stukał. A to z racji tego, że olej nie będzie powiedzmy usytuowany w swoich powiedzmy komorach, w których powinien być podczas pracy i będzie nam stukał, nie będzie po prostu pracował tak jak powinien, prawda? Także mówię, ja sobie zawsze to robię sobie w ten sposób, że montuję sobie i madlę, zakładam sobie poduszeczkę, żeby łatwiej było wciskać i wciskamy do samego końca, czekamy aż amortyzator nam wyjdzie do góry, aż go wypcha tłoczysko. Nawet możemy mu trochę pomóc. I znowu. Jak będziecie wymieniać amortyzatory i wyciągniecie nowy amortyzator z pudełka, z opakowania, to nawet przy samym wciskaniu na pewno poczujecie to, że amortyzator nie idzie powiedzmy tak sztywno, powiedzmy ciężko, tylko po prostu czasami jest tak z takimi przeskokami. Świadczy to oczywiście o tym, o czym mówiłem, właśnie, że gdzieś tam są te właśnie bąble, nazwijmy to umownie, powietrza i amortyzator po prostu no, nie pracuje tak jak powinien, prawda? I po kilku wciśnięciach, czasami już po 2-3, już czuć, że on się po prostu usztywnia, że już coraz ciężej. No to jest takie jakby no, odpowietrzenie, nazwijmy to, amortyzatora, prawda? No i po takim właśnie 20-krotnym przetłoczeniu śmiało możemy już amortyzatory montować. Ja mówię, nawet jak będzie nie wiadomo jak drogi amortyzator, nie wiadomo jakiej firmy, założycie prosto z pudełka, no to może się okazać, że będzie stukał. No i tak mówię, jeszcze z kilkanaście razy zrobię i będzie można go śmiało montować. Słuchajcie, podczas montażu jeszcze amortyzatorów musimy pamiętać o jeszcze innych różnych rzeczach, bo jest kilka etapów, na których możemy spieprzyć robotę. Słuchajcie, już pomijając ten fakt, gdzie trzeba przepompować amortyzatory, słuchajcie, druga sprawa to gdy dokręcacie, tutaj góra to nie ma znaczenia, tu możecie sobie na sztywno od razu nawet już dokręcić, dociągnąć. Ale dół, słuchajcie, tutaj dolną śrubę, która jest tutaj, amortyzator jest do elementów zawieszenia przykręcony, to tą śrubę możemy sobie wstępnie dokręcić, tak ale musimy zostawić, żeby był mały luz.
tak żeby tutaj ona nie była bardzo mocno dociągnięta. Musi być lekko, żeby po prostu był luz. Tą śrubę dopiero dociągamy w momencie, kiedy koło, czy tam powiedzmy zawieszenie jest w swojej naturalnej pozycji, czyli auto nie jest podniesione, czyli w momencie, kiedy zawieszenie nie wisi. Ja sobie robię to w ten sposób, że dokręcam sobie, z tego, że nie mam kanału, nie mam podnośnika, znaczy w sumie na podnośniku zawieszenie by wisiało, ale na kanale, jeżeli auto wystało na kanale, to ja sobie dokręcam dopiero z tą śrubę wtedy, jak sobie podnośnikiem podniosę zawieszenie na już maksymalnie, tak żeby amortyzator się po prostu ścisnął, żeby to wszystko schowało się tutaj w obudowie amortyzatora, czyli maksymalnie, tak żeby nawet auto zaczęło się już delikatnie podnosić. Z jednej i z drugiej strony to trzeba w tym momencie tak samo auto podnieść i dopiero wtedy możemy sobie dokręcić tą śrubę już tak na fest. A dlaczego? No dlatego, że jeżeli powiedzmy dokręcilibyśmy w pozycji powiedzmy takiej, że zawieszenie nam wisi, prawda? No to w momencie, wyobraźcie sobie, dokręcicie tutaj już na maksa powiedzmy, prawda? Na maksa sobie dokręcicie ten amortyzator i auto siądzie, prawda? Czyli automatycznie zawieszenie idzie do góry, amortyzator idzie do góry i co się dzieje? Jak tutaj mamy na sztywno, to albo w najlepszym wypadku podda się tuleja, że ona się delikatnie obróci, ale raczej bym na to nie liczył. W najgorszym wypadku i raczej na 100% tak będzie. Tutaj w tym momencie tłoczysko będzie tak jakby parło na ścianki obudowy amortyzatora. Amortyzator będzie oczywiście no nie będzie pracował w takiej pozycji, w naturalnej pozycji, takiej jak powinien pracować. Dużo szybciej się zużyje. Amortyzator w najlepszym wypadku zacznie się pocić, zacznie cieknąć. W najgorszym wypadku wiem, że zdarzają się również takie przypadki, że amortyzator potrafi pęknąć albo no, najczęściej gdzieś tutaj powiedzmy przy sztycy albo się zgiąć. Także mówię, zawsze dociągajcie amortyzatory, zresztą cokolwiek, jakiekolwiek elementy zawieszenia, czy wahacze, czy cokolwiek, co w zawieszeniu wymieniacie, zawsze dokręcajcie na zawieszeniu, czyli tak jakby auto stało na ziemi, prawda? Czyli zawieszenie musi być podniesione, auto siedzi na glebie i wtedy dopiero możemy sobie dociągnąć. No mówię, ja z tego, że nie mam kanału, no to muszę sobie po prostu podnośnikiem od spodu podeprzeć zawieszenie, podlewarowuję na maksa i wtedy dopiero sobie dociągną. Czy to są wahacze, czy to są amortyzatory, cokolwiek. Także wtedy mamy pewność, że zrobimy naprawę, wykonamy prawidłowo. No, także to taka podpowiedź. No i tu jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie, tak jak tutaj na przykładzie tych amortyzatorów. Zobaczcie, ten amortyzator ma tutaj taki kwadracik, powiedzmy, nie? Taką jakby podkładkę. Z drugiej strony tego nie ma. No i teraz pytanie, jak ten amortyzator zamontować? No słuchajcie, no już na logikę można sobie wywnioskować, że to jest po to, żeby po prostu nam jakby amortyzator nie wyskoczył, oczko nie wyskoczyło z tulei. Ja powiem Wam, kiedyś miałem taką, kiedyś na kupę lat do tyłu, na początku mojej kariery, że tak powiem, mechanika, miałem taką sytuację właśnie, że w jakiejś starej BMC właśnie zamontowałem, słuchajcie, jeden amortyzator, nie zwróciłem na to uwagi, zamontowałem właśnie amortyzator odwrotnie, czyli tą stroną, tą stroną do zawieszenia i od tej strony wkręciłem śrubę. No i po jakimś czasie ten amortyzator się po prostu z tulei zsunął. On nie spadł wtedy całkowicie, ale się zsunął, no i wtedy trzeba było po prostu robić poprawkę. No, także mówię, strona, tutaj ta tuleja, ogólnie większość amortyzatorów nie ma po prostu tego kołnierza, to jest w BM-kach, ja też miałem taki przypadek właśnie w BMC. Z reguły są śruby, które powiedzmy mają dużo większą podkładkę albo ten kołnierz i to też nie ma prawa gdzieś tam wyskoczyć, ale w BM-kach, między innymi w BM-kach montujemy w ten sposób, że ten kwadrat idzie, śruba idzie od strony tego kwadratu mocująca, prawda? Czyli powiedzmy w ten sposób, prawda? Czyli tutaj ten element bez tej podkładki idzie do zawieszenia. Taka niby prozaiczna bzdura, a mówię, w BM-kach ja sam miałem taki przypadek, że amortyzator mi się ześliznął z tulei gumowej.
No, także jeżeli chodzi o takie informacje montażowe, to by było chyba tyle. Przepompowanie, dociąganie na opuszczonym zawieszeniu, w sensie na puszczonym aucie. No, także tyle. Coś mi jeżeli coś tam jeszcze przyjdzie do głowy, no to jeszcze Wam tutaj podrzucę jakieś informacje. Dobra, to co? Bierzemy się za drugą stronę. Ja sobie jeszcze nie dociągam tej strony, ja dopiero sobie dociągnę amortyzator, już będę miał dwa zamontowane. Wtedy sobie z jednej i z drugiej strony podlewaruję od spodu zawahacze, elementy zawieszenia, tylne zawieszenie, podciągnę je do góry i dopiero wtedy sobie podciągam śruby amortyzatorów. No a po amortyzatorach zabierzemy się za przednie zawieszenie. No dobra, słuchajcie, więc tak, amory w zasadzie mamy poskładane. Cały środek jest już, cały środek mamy złożony. Wszystko jest poskładane. Nie wiem czemu nie nagrał mi się demontaż, znaczy wymiana tego prawego amortyzatora. Coś tam chyba źle przycisnąłem, mi się nie nagrało. Dobra, słuchajcie, więc tak, zawieszenie mamy podniesione, tak jak widzicie, na lewarkach. Lewa i prawa strona. Czyli teraz tak naprawdę mamy zasymulowane to, jakby powiedzmy auto stało na kołach
na glebie. No i w tym momencie, jeżeli już mamy powiedzmy tak ustawione zawieszenie, to w tym momencie możemy już sobie dociągnąć już tą śrubę amortyzatora, tą dolną, na fest. Wszystko oczywiście z czuciem. Dobra, żeby nie urwać śruby. Idziemy na drugą stronę. I druga strona to samo. I dobra, wystarczy. Dobra, w tym momencie wystarczy. I teraz możemy sobie już opuścić te podnośniki pomalutku. Pomalutku z jednej, z drugiej. Zobaczcie, tutaj aż auto się podniosło z kobyłek z jednej i z drugiej, także wisi tylko na podnośnikach. Tutaj też powolutku luzujemy. Muszę patrzeć, żeby mi tam auto siadło tutaj na kobyłkach. Troszkę z jednej, troszkę z drugiej. No i dobra. No i dobra, no i po zabawie. Amorki siedzą na swoim miejscu. No i mówię, oczywiście w BM-kach, pamiętajcie, nie tylko w BM-kach, o tym właśnie tutaj kwadraciku, nie? No dobra, także jeżeli chodzi o amortyzatory, to by było na tyle. A teraz przechodzimy do dalszej części programu i bierzemy się za przednie zawieszenie, za wahacze. Dobra, działamy.
Ale mnie zmęczył skubaniec. Masakra, powiem wam, nic tu nie idzie tak jak powinno. Ten tutaj ciężko było wykręcić, zdemontować ten wahacz. Ta śruba była zapieczona tutaj w tuleju, ale udało się ją zruszyć i wybić, tak jak widzieliście. Tu ta śruba jakoś tak się w miarę odkręciła. Ale tak, tutaj jest takie rozwiązanie, że wahacz jest osobno i stworzeń jest osobno. Stworzeń jest wkręcany tutaj na 2 śruby do zwrotnicy. No, także zobaczcie, męczę się już z tym, zobaczcie, stworzniem i przecinakiem i od góry, słuchajcie, go zacząłem tu tłuc, bo tu jest otwór akurat na przelot, jest gniazdo na ten stworzeń. I tak tutaj tłukłem, że aż zregenerowałem stworzeń, że się luz skasował na stworzniu, no i nie mogę go za groma wybić, także nie wiem, czy nie będę musiał gdzieś palnikiem grzać. No także sobie go jeszcze troszeczkę tutaj potłukę, no zobaczymy, no może uda się go, może się go uda w końcu wybić. No powiem wam, że masakra. Stworzeń nie wyjdzie tak jakbym sobie tego życzył. Zobaczcie. Musiałem rozkręcić tak naprawdę wszystko i no, w tym momencie wyciągam cały amortyzator całego MacPhersona. I nie wiem, albo to wezmę w imadło, albo wezmę na prasę. Nie wiem jeszcze, nie mogę, myślałem, że samą zwrotnicę sobie wyrzucę, a zostawię amortyzator. Odkręciłem sobie nakrętkę tutaj mocującą z drugiej strony tej śruby, która trzyma amortyzator z zwrotnicy. No ale śruba nie drgnie, jest tak zapieczona, że po prostu nie drgnie, trzeba grzać palnikiem. Ale mówię, wyciągnę sobie cały amortyzator, całego MacPhersona i zobaczę, może będzie mi wygodniej wybić ten stworzeń. Zobaczcie, zobaczcie na stole. No, także mówię, stworzeń zregenerowałem, luzy skasowane, także szkoda gadać. Także no, auto no po prostu jeden wielki problem. Dobra, wyciągam MacPhersona i spróbujemy sobie go rozpracować na stole. Dobra, psikniemy sobie tutaj gwinciki górnego mocowania. Klucz 13.
O, straszny tu miszmasz się zrobił, zobaczcie. Straszne burdello bum bum. Dobra, ostatnia nakręteczka. Tu już muszę sobie złapać MacPhersona, bo mi klapnie na podłogę. No i tak to wygląda. Żeby wymienić dwa wahacze i jeden stworzeń, no to zobaczcie, tyle rozkręcania. Tyle rozkręcania. A co najlepsze, czeka nas jeszcze druga strona, bo to jest tylko... Bo to na razie rozkręciłem tylko jedną stronę. Krótka przerwa. No i dobrze, słuchajcie, mamy w zasadzie już tutaj wszystko powymieniane. Teraz została część związana ze skręcaniem, ze składaniem całego tutaj tego bałaganu. I słuchajcie, wahacze już są wrzucone. Ja już, jak widzicie sobie, podniosłem lewarkiem całe zawieszenie do góry po to, abym mógł sobie już na gotowo dokręcić tutaj śruby
tulei w wahaczach, w jednym wahaczu i tutaj zobaczcie druga śruba. Także zrobimy sobie to od razu. Podokręcamy sobie te śruby. Tam się dobija. Dobra. Także przedni wahacz mamy dokręcony, dociągnięty i teraz zostało tylko dociągnąć tutaj o ten. No i dobra. No i dobra, zawieszenie mamy dokręcone. Znaczy, jeżeli chodzi o wahacze, możemy teraz opuścić. Tutaj te nakrętki mocujące stworzenie wahaczy już mam też dokręcone. Tu i tu już są podociągane. Ja sobie tylko jeszcze tradycyjnie sobie jeszcze tutaj tylko zabezpieczę smarem końcówki gwintów tutaj śrub. Kiedyś w razie czego, gdyby trzeba było coś odkręcać, to się odkręcą na pewno. Rdza ich tutaj nie chapnie. Także zawsze sobie tak zabezpieczam tutaj wszystkie właśnie gwinty, to co wystaje. Tak, i jeszcze tutaj. Także tutaj mam pewność zawsze, że ja po sobie zawsze odkręcę bez używania palnika czy wycinania śrub. Śruby zawsze są przesmarowane i zawsze się odkręcą. Dobra. To teraz co nam tutaj jeszcze zostało? Końcóweczkę sobie dokręcimy od razu. Końcówkę drążka. Tyle wystarczy. Smarujemy sobie gwincik. Dobra, jeszcze muszę skręcić łącznik. Muszę przykręcić łącznik do amortyzatora. No i co? Składam hamulce. Jakieś osłony plastikowe. No i to by było w sumie na tyle. Także tylne amortyzatory trochę nam zajęły czasu. I tutaj ta przednia lewa strona była dość mocno pracochłonna. Ciężko się wszystko odkręcało, także jeszcze był problem z tym stworzeniem. Także z prawej strony ja już nawet nie będę kombinował, już nie będę nawet próbował wykręcać, demontować stworzenia na aucie, tylko od razu tak samo, od razu z marszu wywalam całego MacPersona bo na pewno będzie taka sama historia, nie będzie się chciał na pewno to odkręcać.
Także tak to wygląda. Skręcam i kończę na dzisiaj. No i jutro następny dzionek z X3, niekończąca się opowieść.
odpalił jak z bata. Słuchajcie, to zawieszenie kończyłem sobie w piątek. Tam już mi padła bateria, więc w sumie chyba nawet przy samej końcówce skręcania tego prawego koła, zawieszenia w tym prawym kole, chyba mi strzeliła bateria. I na tym zakończyłem już nagrywanie. Także weekendzik minął. Tutaj się troszeczkę doprowadziłem do stanu używalności. Słuchajcie, więc tak, jakieś tu pierdółki nam zostały przy X3. Na pewno tak, na pewno będziemy musieli sobie zajrzeć jeszcze do odmy. Powiem Wam, że nie jestem pewien, czy tutaj od nowości raczej powinien być filtr odmy pod tą obudową, pod tą kopułą. Pewności nie mam, czy ktoś tu wcześniej zaglądał. Ogólnie filtr zamienia się na, znaczy można zamienić na tak zwany separator odmy. Jeżeli tu rzeczywiście będzie filtr i ten filtr będzie, a raczej pewnie będzie, jeżeli on w ogóle tutaj będzie, to będzie zabity, to sobie zmienimy sobie go na separator. Te filtry, powiem Wam, bardzo mocno się po prostu brudzą, zabijają olejem, tym całym tutaj, tymi całymi oparami oleju. No i wiadomo, zapchany filtr odmy, ogólnie zapchana odma, no po jakimś czasie w konsekwencji po prostu potrafi bardzo niekorzystnie działać na sam silnik. Tak, także to sobie jeszcze sprawdzimy. Także będę musiał jeszcze raz sobie po prostu tylko rozebrać obudowę filtra powietrza i sobie tam zajrzymy. Słuchajcie, ja teraz jadę na myjnię. Chciałbym umyć całe auto, bo jest po prostu masakra. Znaczy mi to nie przeszkadza, ale chciałbym po prostu klientowi oddać ładnie wymyte auto. Poprowadzimy sobie tutaj wszystko, może jakiś taki mały detailing też pod maską zrobimy. Jak już będę na myjce, to może też sobie tutaj ochlapię. Słuchajcie, tutaj te boki, komorę silnika. Samego silnika jako takiego nie będę oczywiście mył. A co do samego właśnie mycia silnika, no to tutaj tak naprawdę klienta i tak będę musiał wysłać na specjalny serwis specjalistyczny, który zajmuje się myciem silników, ponieważ ma jest bardzo obklejony. To już widać, że to są już stare wycieki. Tutaj nie tyle, że coś tu się leje, ale już naprawdę jest tak napocone i naklejone brudu syfu, że to wygląda nieciekawie. Na pewno pokrywa zaworów, nie wiem czy nie miska olejowa, bo od spodu też jest po prostu masakra. Zresztą tutaj zobaczcie sami, tutaj nawet przy samej zobaczcie odmy, aż tutaj, nie wiem w ogóle czy z spodu szelki odmy prawdopodobnie też tutaj, czy tutaj nie cieknie, tutaj zobaczcie jest aż olej widać, także trzeba będzie dla chociaż samego tego rozebrać tą odmę, zobaczcie co się dzieje, zobaczcie, to jest jeden wielki syf, no i zobaczcie, nie wiem czy tu będziecie widzieć co tutaj się dzieje, to jest tak naklejone, to jest tak wszystkiego naklejone i tutaj po prostu od lat tutaj nikt nie zaglądał. Cały blok silnika jest po prostu zawalony olejem, syfem i od spodu to samo, nawet gorzej. Także silnika jako takiego myć nie będę. Ja nie mam do tego warunków, a na samej myjce robić tego oczywiście nie można, nie wolno myć silników. Ale mówię, otworzę sobie maskę i sobie chociaż chlupnę tutaj powierzchownie boki tutaj komory silnika, żeby to jakoś tam w miarę doprowadzić. Umyjemy sobie te plasticzki, tak żeby to jakoś w miarę fajnie wyglądało. I co jeszcze do ABS-u? Ciekawy jestem właśnie jak ABS. Wracając do tego ABS-u. Jak miałem podniesione koła, bo widzieliście na początku, że wywalało tam błędy ABS-u, ogólnie napędu na 4 koła. Jak podniosłem auto na samym początku, diagnozowałem ABS, wszystkie koła pokazywały, jak obracałem kołami, wszystkie koła pokazywały odczyt. To koło, właśnie to przednie prawe, nie było w ogóle odczytu obrotów koła, nie pokazywało nic, zero. Postawiłem na czujnik wymieniłem, zaczęło pokazywać obroty normalnie.
No i zrobiłem sobie krótką przejażdżkę i ku mojemu zdziwieniu znowu wywaliło błędy, właśnie związane z ABS-em, z napędem. Podłączyłem komputer i wyskoczyły chyba te same błędy, z tego co pamiętam, tam mam zapisane. No, także, ale jeszcze się łudzę tym, że naładowanie akumulatora, chociaż nie wiem, czy to akurat tutaj w tym wypadku to pomoże, ale w BM-kach, ja się spotkałem właśnie w zasadzie głównie w BM-kach, że kiepski stan akumulatora potrafi generować różne błędy, tym bardziej, że BM-k jest uczulona właśnie na słaby stan akumulatora. Więc ja sobie go podładowałem. On tu, zresztą jak widzieliście, jak go podłączałem, pokazał od razu po podłączeniu dużą wartość, czyli wskazywałoby to na dosyć mocne rozładowanie, ale ten akumulator się pokazało, że dosyć szybko spada ta wartość naładowania akumulatora, co też może świadczyć o jego małej pojemności i tym, że rzeczywiście akumulator już wykazuje zużycie. No i słuchajcie, no zobaczymy. Naładowałem ten akumulator, zobaczymy, przejedziemy się, czy dalej będą jakieś problemy z ABS-em. No, dobra, słuchajcie, to co? Jedziemy na myjkę, ogarniemy auto, wrócimy i będziemy tutaj sobie kończyć auto dalej, szykować do wydania. Mam nadzieję, że dzisiaj już się uda to auto wydać, bo już trochę u mnie stoi i roboty zresztą przy nim było dosyć sporo. Dobra, no to co, lecimy. No dobra, to jedziemy. Jeszcze inspekcję trzeba skasować. Aha, no i jeszcze co jest? Jeszcze jest mały problem z kontrolą ciśnienia ogumienia. Jeszcze żaróweczka się zapaliła, że spalona. Żaróweczka, ciśnienie i co najważniejszy błąd, najgorszy do usunięcia. Niski poziom spryskiwaczy, płynu do spryskiwaczy w zbiorniczku. ABS-u znowu się zapaliły, także coś tu jest grubiej. Z tym ABS. Dobra, jedziemy. Jak wrócę, zaczniemy nagrywać dalej. No dobrze, wróciliśmy sobie z myjki, auto jest umyte, no, tam troszeczkę może lepiej wygląda, szału nie ma, ale jest trochę lepiej. Dobra, no to co, weźmiemy się za tą odmę. Sobie zamówiłem tutaj zamienny separator. Zobaczcie, mamy nowe uszczelki. To jest sam separator z obudową. Tutaj jeszcze jest membrana w środku. Także mamy komplecik.
Idziemy sobie maseczkę. Tutaj pod maseczką też troszeczkę go ochluptałem. No, także rozkręcimy sobie odmę. Także muszę jeszcze raz sobie obudowę filtra powietrza wywalić. Jak wymieniałem filtr powietrza, to po prostu zapomniałem całkiem o tej odmie, dlatego skręciłem go. No i dobra. Wiecie co, ja sobie chyba jeszcze rozpórkę zdemontuję, żeby mi tu nie przeszkadzała. Będzie troszeczkę łatwiej. No dobra, to jedziemy. Ja już sobie rozkręciłem obudowę, także teraz komisyjnie zobaczymy sobie, co tam się mieści pod obudową. Uwaga, tam tararam, tam tararam. No ciekawe. O, filterek, a jakże. Jest filterek. Oczywiście zabity. O, wiecie co, chyba sobie go rozkroimy nawet nożykiem. No, tu się lało strasznie spod tych uszczelek. Uszczelek już się lało strasznie. Co tu odpadło? Aha, to jest część tego, dobra. No, także tutaj stąd to wypadło. Także założymy sobie separator. Dobra, przejdziemy na stół i zobaczymy, jak to wygląda. Założę tu sobie rękawiczki lateksowe. Także jest jeszcze filterek. Bosch. Uszczeleczka Boscha. Czy to jeszcze oryginał? Może ktoś filterek kiedyś jeszcze zmieniał. No, ale powiem wam, że twardy strasznie. No nie, no to już nie filtrowało na pewno. Tu się silnik dusił po prostu. Dobra, rozetniemy sobie to. Z ciekawości zobaczymy, jak on tu wygląda. W środku. No, już twarda ta włóknina. Zabity strasznie. No ten silnik nie miał prawa tu oddychać normalnie. Dobra.
Także umyjemy sobie gniazdo i tam miejsce na montaż już separatora. Założymy sobie nowy zestawik. To już idzie do śmietnika. Wiecie co, z ciekawości jeszcze zerknę, jak membrana wygląda. Bo raz się kiedyś spotkałem w jednej BMC, że membrana była pęknięta, rozsypana ze starości. A już możemy połamać, bo to tak już idzie do wyrzucenia. No, membrana jeszcze chyba cała jest, ale syfu tu strasznie dużo. Dobra, z tego i tak już nic nie będzie. Dobra, idziemy czyścić miejsce montażu. Widzicie, mały detailing wskoczył pod maskę. Troszeczkę go tutaj podmiziałem, wypucowałem, także troszeczkę inaczej już to wygląda. Ogólnie auto już troszeczkę lepiej się prezentuje, umyte i tutaj pod maską, jak również na zewnątrz. W środku klient już będzie musiał sobie sam auto poodkurzać. No, także, no wiadomo, pozostaje tu jeszcze temat umycia silnika. To już klient we własnym zakresie sobie to wykona. Trzeba będzie się wybrać do specjalistycznego, nazwijmy to, serwisu, który wykonuje taką usługę, bo trzeba będzie silnik umyć od góry, od dołu, od boku, bo jest po prostu zawalony syfem, olejem, wszystko jest naklejone. Ja nie mam do tego warunków, dlatego ja takiej usługi nie wykonuję. No chyba, że coś tam z grubsza trzeba gdzieś tam pomyć, no to wiadomo, że to się ogarnie, ale tutaj taka kompleksowe mycie silnika, no to już niestety wykonuje firma, która się tym zajmuje profesjonalnie. No więc tak, w zasadzie auto byłoby do wydania, bo tak, zawieszenie jest zrobione, teraz naprawdę bardzo fajnie, komfortowo to wszystko pracuje, nic nie stuka, nic nie puka. Jak i tył, jak i przód, z tyłu amortyzatory wybite, z przodu praktycznie kompletne zawieszenie. Serwis olejowy, został wykonany olej, filtry, pierdółki. Tą modmę zamieniliśmy, filtr odmy na
separator. Także też tam już będzie spokój, bo też stamtąd się lało spod uszczelek. Jedyne co mi tu jeszcze zostaje przy silniku to tylko uzupełnić przebiegówkę i po prostu ją tutaj podczepić pod maską. Serwisy są pokasowane w sterowniku. No i co? I pozostaje nam jeszcze temat. Pozostaje nam temat ABS-u. Także pozostaje nam jeszcze temat ABS-u, ogólnie rzecz ujmując, a dokładniej napędu. Bo jak się okazuje, tutaj ogólnie coś się dzieje z układem napędowym. Ja zwróciłem już na to uwagę dosyć w zasadzie na samym początku, że coś się dzieje również z tym tyłem, bo to też było związane z tym, że się paliły wszystkie kontrolki związane właśnie tu z układem napędowym 4x4, ABS, SP i tak dalej. Paliła się również na czerwono kontrolka ciśnienia w ogumieniu. I to jest tak, auto ogólnie przyjechało do mnie na bardzo niskim ciśnieniu w tylnym prawym kole. Tam było poniżej 1 bara. Wyrównałem ciśnienie we wszystkich kołach do prawidłowego. Także we wszystkich kołach już było w porządku, jeżeli chodzi o ciśnienie. Kontrolkę sobie skasowałem. Oczywiście ten zabieg nie pomógł w tym, żeby usunąć usterkę, ale niestety to, że auto jeździło, to znaczy ja nie wiem jak długo auto jeździło za niskim ciśnieniu, ale jeżeli auto jeździło dosyć długo na niskim ciśnieniu w tym prawym tylnym kole chociażby, no, mogło dojść do uszkodzenia układu napędowego z reduktora. A dlaczego? Słuchajcie, każdy użytkownik, posiadacz auta z napędem na 4 koła powinien wiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. W takim aucie bardzo rygorystycznie trzeba pilnować ciśnienia, prawidłowego ciśnienia, takiego samego ciśnienia we wszystkich 4 kołach. Oczywiście nie muszę już wspominać chyba, że wszystkie koła w takim aucie muszą być takiej samej średnicy. Najlepiej, żeby we wszystkich kołach były zamontowane takie same opony, identyczny model, identyczny rozmiar. A dlaczego? Dlatego, że w takim aucie, jeżeli powiedzmy mamy różne średnicy koła, samotorze powiedzmy mamy różne średnicy powiedzmy opony, koła, lub w którymś z kół dojdzie do tego, że zejdzie powiedzmy ciśnienie dosyć znacząco, czasami nawet nie musi być jakoś znacznie mniej powietrza w kole. W tym momencie różnica obrotu kół, no bo jeżeli mamy małe ciśnienie w oponie, w tym momencie to koło, w którym jest mniejsze ciśnienie, będzie kręciło nam się troszeczkę minimalnie, no ale to zawsze ma jakieś tam przełożenie powiedzmy na napęd. Będzie się kręciło z większą prędkością, koło o większej średnicy będzie się kręciło z większą prędkością. W tym momencie ta różnica prędkości kół będzie powodowała nam, szczególnie na twardej powierzchni na asfalcie, będzie nam powodowała dosyć mocne naprężenia w układzie napędowym, w międzyosiowym układzie różnicowym, w reduktorze, w mostach. I w tym momencie może dojść jak najbardziej do uszkodzenia, często poważnego uszkodzenia tych elementów, co wiąże się w konsekwencji z dużymi kosztami. I tutaj w tym momencie, już zmierzając do meritum, obawiam się, że mogło być tak, że to auto jeździło dość długo na niskim ciśnieniu, to było zbagatelizowane. I obawiam się, że tutaj mogło dojść do takiej sytuacji, że mógł ulec uszkodzeniu któryś z elementów układu napędowego. Tutaj jeszcze w X3 częstą jeszcze usterką jest usterka nastawnika w reduktorze. Może nie tyle samego nastawnika, co zębatki wykonanej z tworzywa, która potrafi się po prostu wycierać. I tu w zasadzie zastanawiam się jeszcze, czy zrobić odrębny film, odrębny materiał na temat usuwania tej usterki właśnie do układu napędowego w tym aucie.
Ale sobie, wiecie co, jeszcze sobie sprawdzimy ten nastawnik. Zobaczymy, co tam w trawie pisze. Wyciągniemy, rozbierzemy i sobie zadecyduję, co robić dalej. Jeżeli będzie zębatka wytarta, no to w tym momencie prawdopodobnie temat będziemy mieli wyjaśniony. Będziemy sobie musieli zamówić nową zębatkę, no ale nie uprzedzajmy jeszcze faktów. Najpierw musimy zajrzeć i wtedy będziemy wszystko wiedzieć. Dobra, słuchajcie, to co, nie przedłużając, podnosimy auto do góry, ja się wślizguję pod spód i spróbujemy sobie ten nastawnik zdemontować. Dobra, wśliźniemy się pod auto. Ja już sobie tam osłonę termiczną zdemontowałem i zobaczcie, pokażę wam, gdzie jest zamontowany nastawnik. Zobaczcie, tu musimy osłonę sobie odgiąć, tu jeszcze musiałem wzmocnienie nad wydechem sobie zdemontować, ale tak, sam nastawnik ogólnie mamy tutaj, to jest silnik nastawnika, sam nastawnik to jest tutaj całość, całe to urządzonko. I teraz tak, musimy sobie, no wiadomo, powypinać tutaj wtyczki, dwie wtyczki musimy od czujniczka i tutaj od zasilania. I mamy tutaj 4 śrubki na Torx 10 bodajże. Chyba tak, to będzie Torx 10. I tu jest tak, raz, dwa. No i tam tutaj z tyłu są jeszcze 2 śrubeczki. Także musimy to sobie zdemontować. Nie wiem właśnie, czy sobie jeszcze tego wzmocnienia z tą poduchą. Chociaż nie, bo to za dużo roboty. Może nie będzie trzeba, może nie będzie nam tutaj przeszkadzało. Może uda się bez tego to zdemontować. No i co? No i wyciągniemy sobie na stół i zobaczymy. Spróbujemy sobie to rozebrać. Kręcimy sobie najpierw silniczek.
Stąd tam trochę widać zębatkę, ale zębatka nie, no jest wytarta, widać. Jest w jednym miejscu wytarta. Dobra, czyli tak, musimy sobie wyciągnąć jeszcze tutaj całą tą zębatkę. Tylko teraz tak, tutaj zabezpieczenie chyba trzeba po prostu wyrzucić. Tu jest taki, zobaczcie, zegarek. Trzeba się go pozbyć. Dobra, jakoś udało mi się wyciągnąć to zabezpieczenie tego zegarka. Nie wiem, jakiego tam później wsadzę. Dobra, czekajcie, wyjdzie nam coś tutaj teraz. Udało mi się to podważyć. Dobra, zdejmiemy sobie uszczelniacz. No i zębateczka. Wychodzisz czy nie wychodzisz? Wychodzisz. Dobra, tak to wygląda. No i zobaczcie. Nie jest jakoś nie wiadomo jak mocno wytarta. No ale tutaj zobaczcie, coś tu się działo. Coś tu się zaczyna dziać. Nie jest jakiś tragiczny stan. Nie, zębateczka jest jednak ok. Ten smar po prostu z tym brudem już tak się ułożył, że wyglądało, że ma takie zagłębienie. Czekajcie, ja to szmatką wyczyszczę. No tutaj jest troszeczkę przyrezane. No ale to raczej wpływu chyba nie będzie miało na jego pracę. No ale jest troszeczkę tutaj pochemrany. No ale tak w ogóle wygląda w miarę ok. No to raczej nie powinno nam sprawiać problemu. Więc zostawimy to. Złożymy z powrotem, damy trochę smaru i montujemy z powrotem. No ale sprawdzone mamy. Także w razie czego wiecie, jak sobie skontrolować ten element sterujący pracą reduktora. No więc tak, ja sobie nastawniczek, słuchajcie, zmontowałem już do kupy.
Jakieś tam zębatka delikatne zużycie wykazuje, ale to nie powinno mieć wpływu na pracę tego nastawnika. Także tak jak jest, zamontujemy go z powrotem. No i co? No i trzeba będzie szukać dalej usterki związanej tutaj z napędem, z ABS-em. No ale zrobię z tego osobny materiał. Także co? Na tym etapie sobie kończymy film i czekajcie na następny odcinek. Na pewno pojawi się następny odcinek z poszukiwaniami i z rozwiązaniem awarii BMW X3. Trzymajcie się, na razie, hej!